Tak, ako môžeme biblicky tvrdiť, že človek veriaci, ktorý sa obrátil ku Bohu, môže byť pod kliatbou, buď chorobou, ktoré sú dôsledkom minulých hriechov. Niektorí naučajú, že obratenie nás uvoľňuje od všetkých dôsledkov. To je ideálne. To jest ideálne. Tak by to malo byť. Tak by miało być. Ale neviem, prečo nie takto funguje. Ale nie wiem, dlaczego tak to nie działa. Pretože vidíme tie reality života. Ponieważ widzimy tą prawdziwość w życiu. A ja mnohokrát prichádzajú ku mne ľudia, dokonca ešte aj služobníci. Wiele razy przychodzą do mnie ludzie i często są to usługujący. A jednoducho sú poviazaní. I często są związani. A oni nemajú pochybnosti vo viere v Pána Ježiša. I oni nie mają braku zaufania, braku wiary w Pana Jezusa. A predsa sú poviazaní. I mimo to są związani. Ja sám som prežil v mojom živote, že mal som 20 rokov, keď som sa oženil. Ja sam przeżyłem w swoim życiu, miałem 22 lata, gdy się ożeniłem. Ja som uveril tomu, že Pán Ježiš ma oslobodil od všetkých tých kliadieb a zlorečení. Uwierzyłem, że Bóg mnie uwolnił od wszystkich przekleństw. A predsa ako 22-ročný mladý muž som bol v chorobnej žiarlivosti. A pomimo tego, jako 22-letni młody człowiek, miałem ogromną zazdrość. Chorobnú. To bolo chore. To było właśnie takie chore, A to chorobliwe nemalo zazdrość. príčinu. To bolo v mojej hlave. I nie miało to żadnej przyczyny, to wszystko działo się w mojej głowie. Ja neviem, prečo to tak bolo. Nie wiem, dlaczego tak było, Ale jedno viem, že Pán ma oslobodil. ale jedno wiem, że Bóg mnie uwolnił. A už som bol vtedy 6 rokov, 7 rokov som bol vlastne už Pán. Już wtedy Keď ma oslobodil od žiarlivosti. Keď ma oslobodil Pán od žiarlivosti, teraz. Wówczas byłem už som bol 7 rokov 7 veriaci. lat wierzącym człowiekiem, gdy Bóg uwalniał mnie od tej zazdrości. Ale ja som, kým som sa nepoženil, ja som nevedel, že som zázdrošný. Ale dopóki się nie ożeniłem, nie wiedziałem, że jestem zazdrosna. Prečo to takto funguje, ja neviem. Dlaczego tak to działa, nie wiem. Ja viem, že sú ideálne učenia, Wiem, że są idealne nauki, ale keby sme sa riadili podľa ideálnych učení, nauki o ideale, ale gdybyśmy się nimi kierowali, tak by ľudia nie do neba išli nohy, ale do pekla zajít. to wielu z ludzi szłoby nie do nieba, ale do piekła. Pretože mnohí sú poviazaní. Ponieważ wielu ludzi jest związanych. A mnohokrát vidíme aj starých služobníkov, I wiele razy widzę starszych ludzi służących Bogu, ktorí sú poviazaní, którzy są związani, ktorí majú duchovnú žiarlivosť którzy mają duchową zazdrość a podobné veci. i różne podobne rzeczy. A zase iní služobníci A znowu inni słudzy proste nemajú v iných veciach slovo. nie mają wolność w innych rzeczach. A práve preto nás Pán Ježiš učí, I właśnie dlatego Pan Jezus nas uczy, aby sme bdeli a modlili sa, byśmy czuwali i modlili się, aby sme nevošli do pokušenia. abyśmy nie weszli w pokuszenie. A keď Pán Ježiš vyženie von toho zlého, hovorí, dajte pozor, lebo sa so 7 horšími môže vrátiť. I kiedy Pan Jezus usunie tego jednego złego, tak On, uwaga, może wrócić z 7 gorszymi. A potom tu nepomáhajú učenia. To potem nie pomagają już nauki. Tu pomôže len oslobodenie tých ľudí. Pomoże tylko uwolnienie tych ludzi. Teda ja viem, že ideálne by ako to malo fungovať. Wiem, jak idealnie miałoby to działać. Ale koľkokrát tí ľudia sú na rôzny spôsob ešte poviazaní. Ale widzę, jak często w różny sposób ci ludzie są związani.
Veľmi veľa je toho. To sa nedá, to by som musel množstvo skúseností o tom hovoriť. Jest tego bardzo wiele, musiałbym mówić wiele doświadczeń, historii na ten temat. A prichádzajú ľudia veriaci, ktorí sú poviazaní. I przychodzą ludzie wierzący, którzy są związani A nemali by byť. i nie mieliby być związani. Ale keď sú, tak čo s nimi urobiť? Ale jeżeli są, no to co z nimi zrobimy? Poviete, viete čo, chodte domov, nenevajte sa, vy by ste nemali byť zviazaní proste. Czy powiecie im, no idźcie do domu, no po prostu nie mielibyście być związani, jesteście, no Tak čo urobíme? Tak ich Co zrobimy? rozviažeme. rozwiążemy ich A slúžime im k oslobodeniu. i służymy im do uzdrowienia, uwolnienia. A preto mnohokrát, kde idem, Dlatego wiele razy, gdy gdzieś jadą, proste dochádza k tomu rozviazaniu, tomu rozuzleniu toho problému. dochodzi do rozwiązania problemu. Spomínal som vám tú Itáliu. Wspomniałem Wam właśnie te Włochy. Prišli tam mladí manželia Przyszli tam młodzi małżonkowie a hovoria mi, že brat Alexander, my už niekoľko rokov sme manželmi a nemôžeme mať deti. i powiedzieli, bracie Aleksandrze, my już kilka lat jesteśmy w małżeństwie, nie możemy mieć dzieci. Obrátil som sa k tej mladej žene a hovorím, aký máš vzťah so svokrovcami? I zwróciłem się do tej młodej żony i powiedziałam, jaką masz relację z teściami? A hovorí, oni ma neprijali. I mówi, oni mnie nie przyjęli, Oni mi zlorečia. oni mnie przeklinają. A hovorím, vieš čo, Mówię, czy wiesz, choď kúp kyticu wiesz, kup i a weź ten povedz bukiet, im nič iné, len toľko im povedz, ja vás milujem. weź i daj tym swoim teściom, powiedz, bardzo was kocham. A potom uvidíš, čo sa bude diať. A potem zobaczysz, co się będzie działo. Prišiel som o rok Przyszedłem rok później, a už na ruke mi niesli ukázať malého. a już pokazywali mi na ręce, jak nieśli swoje dziecko.